Witam wszystkich. Maj to przepiękny miesiąc. Daje ogrodnikom mnóstwo możliwości. Możemy kontynuować wysiewy, siać kolejne warzywa i wysadzać przygotowane rozsady. Ziemia jest już wystarczająco nagrzana, a ryzyko przymrozków stopniowo maleje, więc z powodzeniem możemy wysiewać bardziej delikatne warzywa. W tym odcinku podam szczegółowy plan wysiewów warzyw. Dowiesz się, co siać w pierwszej dekadzie tego miesiąca, jakie warzywa możesz wysiewać przez cały miesiąc, a z jakimi lepiej poczekać do 15 maja. Serdecznie zapraszam. A zatem, co możemy siać w pierwszej dekadzie maja? W początkowych dniach maja możemy wysiewać jeszcze rzodkiewkę. Późniejszy siew może skończyć się niepowodzeniem, zwłaszcza przy suchej i upalnej pogodzie. Jeśli chcemy wysiać sałatę masłową, to zróbmy to jak najszybciej. Wysoka temperatura i długi dzień może przyspieszyć tworzenie kwiatostanów. Czasami lepiej zdecydować się na uprawę sałaty kruchej lub dębolistnej, odpornej na wybijanie w pędy nasienne. W początkowych dniach maja możemy jeszcze spróbować uprawy brukwi. Jest to mało popularne warzywo, ale bardzo zdrowe. Lepiej wysiewać je w kwietniu. Początek maja to ostatni gwizdek. Poza tym na początku maja to ostatni moment na wysianie grochu cukrowego i łuskowego, cykorii liściowej spadona, rukoli, mizuny, roszponki. Powodzenie w uprawie tych warzyw jest zależne od pogody. Im zimniej, tym lepiej dla nich. Gdy będzie gorąco, może się nie udać. Lepiej wysiewać je w kwietniu, ale myślę, że zawsze warto próbować. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, koniecznie przenieśmy do gruntu rozsady roślin odpornych na chłód, takich jak por, groch, bób, kapusty, kalarepy, kalafiory, brokuły. Mimo że niskie temperatury im nie straszne, koniecznie przyzwyczajmy ich do nich. Pamiętajmy, że je też trzeba zahartować. Teraz powiem o tym, co możemy wysiewać przez cały miesiąc. Początek maja to doskonały czas na kontynuowanie wysiewu marchwi i pietruszki. Pamiętajmy, że oba te warzywa korzeniowe długo wschodzą. Zwłaszcza pietruszka wymaga od nas dużej cierpliwości. Pamiętajmy, że powodzenie w uprawie zależy od wilgotnej gleby. Jeśli jesteśmy w stanie to zapewnić, marchew i pietruszkę możemy wysiewać przez cały miesiąc. Na początku maja możemy rozpocząć wysiew buraków. Młode siewki buraków są jednak bardziej wrażliwe na ujemne temperatury. Kiełkują dopiero przy 8 stopniach Celsjusza. Ich wysiew jest więc zależny od pogody. Z ich wysiewem nie musimy się śpieszyć, gdyż mamy na to cały miesiąc, a nawet możemy wysiewać je w czerwcu. W tym samym terminie wysiewać możemy też buraki liściowe. Wielokolorowe liście mogą być bazą do przygotowania wielu smacznych dań. Przez cały maj możemy wysiewać również koper i cebulę dymkę. Jeśli chcesz jeszcze uprawiać szpinak, wybierz gatunek odporny na upały. W maju możemy siać szpinak nowozelandzki. Lubi on ciepło i jest odporny na długi dzień. Jest również bardziej odporny na mszyce. Może zakwitnąć, ale nie traci na smaku. Przez cały maj możemy wysiewać szczypiorek i cebulę siedmiolatkę. Pomyślmy też o uprawie rzodkwi. To taka długa rzodkiewka w kolorze białym lub czerwonym. Możemy ją siać przez cały maj. Wybierajmy odmiany odporne na wysokie temperatury. Te, które trzymam w ręku, to przykładowe odmiany. Przejdźmy do kolejnego terminu. Po 15 maja. W polskim klimacie łatwo w ten dzień o przymrozek. Jest to jednak tylko orientacyjny termin. Trzeba sprawdzać prognozy pogody i czasami musimy się jeszcze wstrzymać z wysiewami czy z sadzeniem rozsad. Gdy mamy pewność, że przymrozków nie będzie, to czas na wysiewy warzyw ciepłolubnych wprost do gruntu. I tak, po 15 maja możemy siać fasolę tyczną, fasolę szparagową, karłową i tyczną, fasolnik chiński,
ogórki gruntowe, dynie, cukinie, patisony, kukurydzę cukrową, mówię o odmianie późnej. W cieplejszych rejonach Polski może się udać uprawa melona i arbuza. Lepiej jednak mieć przygotowaną rozsadę tych warzyw i po 15 maja wysadzać do gruntu. Po 15 maja możemy wprost do gruntu wysiewać też bazylię. Jeśli mamy przygotowaną rozsadę tego zioła, wysadzajmy, gdy minie ryzyko przymrozków i gdy temperatura jest dość wysoka. Roślina ta nie lubi niskich temperatur. Poniżej 12 stopni bazylia przestaje rosnąć. Po 15 maja czas przesadzić do gruntu ciepłolubne rozsady. Wreszcie zwolni się miejsce na naszych parapetach. Pamiętajmy jednak, że zanim to zrobimy, musimy zahartować nasze roślinki. Musimy stopniowo przyzwyczajać je do warunków panujących na zewnątrz. Muszą oswoić się ze zmienną temperaturą, promieniami słońca czy podmuchami wiatru. Jak dobrze zahartować rozsady, o jakich zasadach pamiętać, odsyłam Cię do mojego starszego filmiku. Karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu i jest również dostępna w opisie tego filmu. A więc jakie rozsady możemy wysadzać do gruntu po 15 maja? Będą to pomidory, papryka, bakłażany, selery korzeniowe, listkowe, selery naciowe, wspomniana wcześniej bazylia, ogórki, cukinie, dynie, patisony. Wszystko, co wysialiśmy na rozsady, będzie lepiej rosło w gruncie. W doniczkach już zaczyna brakować składników odżywczych. Może to być widoczne na liściach naszych rozsad. Poza tym, gdy trzymamy na świeżym powietrzu, szybko przesycha ziemia. Więc kiedy tylko temperatury na to pozwalają, przesadzajmy nasze rozsady na stałe miejsca w ogrodzie. Maj to naprawdę pracowity miesiąc. Mamy mnóstwo zadań do wykonania. Powiedzcie, jak sobie z tym wszystkim radzicie? Czy zamierzacie wysiewać w maju? Co jeszcze dopisalibyście do tej listy? Życzę wszystkim, by jak najlepiej udało się wykorzystać maj, byśmy mogli cieszyć się przepysznymi warzywami. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.